Wyobraź sobie, wjeżdżasz na parking pod galerią, a obok ten biedny hatchback. No i właśnie, to jest moment, w którym większość ludzi myśli, muszę mieć SUV-a. Ale chwila, czy to naprawdę ma sens? Bo jeśli by się tak głębiej zastanowić, to te auta są cięższe, droższe, więcej palą, a w 90% przypadków nawet nie próbują zjechać z asfaltu na jakieś polne drogi, nie wspominając o czymkolwiek bardziej wymagającym. A mimo to, z roku na rok SUV-ów przybywa jak grzybów po deszczu. I dziś właśnie o tym, dlaczego wszyscy kupują SUV-y, mimo że bardzo często nie ma to logicznego uzasadnienia. A na końcu filmu zobaczycie, co z tego wszystkiego wynika i czy ta cała moda na duże auta nie skończy się dużym problemem. Gotowi? No to zaczynamy. Zaczniemy sobie od faktów, bo zanim powiem, że SUV-y to absurd, sprawdźmy, jak bardzo świat już w tym absurdzie siedzi. W 2024 roku w Europie ponad 54% wszystkich nowych samochodów to SUV-y. Po raz pierwszy w historii przekroczyły połowę rynku. W Polsce bardzo podobnie. Dane pokazują, że niemal 6 na 10 nowych rejestracji to SUV lub crossover. I co najlepsze, jeszcze 10 lat temu ten udział nie przekraczał 20%. Czyli w dekadę zrobiliśmy gigantyczny przeskok od kompaktów i sedanów do aut, które wyglądają jakby miały zaraz wjechać w górzysty teren, ale kończą na parkingu pod Lidlem. Najczęściej kupowane modele? Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Dacia Duster, BMW X3. 5 aut z zupełnie różnych półek cenowych, a wszystkie z nich to SUV-y. Czyli niezależnie, czy masz 80 tysięcy, czy 300 tysięcy, każdy chce duże, wysokie i wygodne auto. I to jest właśnie ten moment, w którym producenci powiedzieli: OK, skoro chcecie SUV-y, to damy wam SUV-y. Wszędzie. Dlatego dziś w salonach znikają sedany, kombi, hatchbacki. Nawet auta sportowe dostają wersję crossover coupé. Mamy Cayenne Coupé, mamy X6, a nawet elektryczne SUV-y, które udają, że są sportowe. Ale wiecie, kto naprawdę rozpędził tę modę? Nie prywatni kierowcy, tylko firmy. W Polsce aż 70% SUV-ów jest rejestrowanych na firmy, bo menadżer wygląda poważniej w SUV-ie niż w kompakcie, a księgowy łatwiej wrzuci leasing w koszty. To nie żart. Większość Qashqaiów, Kodiaqów i RAV4 na ulicach to służbówki, które po 3 latach trafiają na rynek wtórny. I co widzisz wtedy jako używane auto warte uwagi? No oczywiście, że SUV-a. To efekt domina. Więc kiedy ktoś mówi, że SUV-y są przyszłością motoryzacji, to może mieć rację. Ale nie dlatego, że są lepsze, tylko dlatego, że innych aut po prostu już nie ma. A teraz zastanówmy się, dlaczego ludzie tak bardzo pokochali te wielkie klamoty. Jeśli zapytasz przeciętnego kierowcę, dlaczego kupił SUV-a, to usłyszysz: bo jest bezpieczniejszy. Niby logiczne, prawda? Siedzisz wyżej, widzisz dalej, masz wrażenie, że wokół ciebie jest więcej blachy. Ale to tylko wrażenie, bo statystyki nie mają dla SUV-ów litości. Według danych europejskiego Euro NCAP wypadki z udziałem SUV-ów częściej kończą się poważnymi obrażeniami dla kierowców mniejszych aut. Czyli owszem, w SUV-ie możesz być nieco bardziej chroniony, ale kosztem innych uczestników ruchu. Zderzenie dwóch aut o tej samej masie i wysokości to jedno. Ale jeśli takie RAV4 wjedzie w Yarisa, no cóż, dla tego drugiego to już inna historia. A co z samym kierowcą SUV-a? Paradoksalnie wyższe auta częściej się przewracają. Mają wyższy środek ciężkości, więc w sytuacji awaryjnej tracą stabilność szybciej niż klasyczny kompakt. Dlatego na przykład Tesla Model Y dostała specjalny system, który ma aktywnie zapobiegać dachowaniu. Wiecie, że to już trochę źle, gdy producent musi wymyślać technologię ratującą przed konsekwencjami samej koncepcji auta. No i teraz najlepsze. Większość SUV-ów wcale nie ma napędu 4x4. Ludzie kupują je, bo chcą coś wyższego, żeby zimą się nie zakopać.
a potem dostają przedni napęd i opony z marketu. W efekcie przy pierwszym śniegu taki SUV zjeżdża z górki gorzej niż stare Clio. Więc gdzie tu jest bezpieczeństwo? Jest tylko poczucie bezpieczeństwa, coś, co działa jak placebo. To trochę jak z pancerzem w grze komputerowej. Wydaje ci się, że jesteś nieśmiertelny, więc zaczynasz podejmować większe ryzyko. I dokładnie tak samo dzieje się za kierownicą SUV-a. Kierowcy czują się silniejsi, więc częściej jeżdżą szybciej, agresywniej i mniej uważają na innych. A to wcale nie czyni ich bezpieczniejszymi. Czasami wręcz przeciwnie. Więc ostatecznie SUV nie jest bezpieczniejszy. Po prostu lepiej udaje bezpieczeństwo. I to działa perfekcyjnie, bo ludzie kupują emocjami, a nie logiką. A emocja czuje się większy, wyższy i pewniejszy. To najskuteczniejszy marketingowy narkotyk, jaki wymyślono w motoryzacji. Ale bezpieczeństwo to tylko część historii, bo jeśli porozmawiasz z właścicielami SUV-ów, usłyszysz też inne argumenty. Bo wygodnie się wsiada, bo ma więcej miejsca, bo można jechać w teren. No tak, przecież są większe, więc logicznie powinny być bardziej przestronne, prawda? Otóż nie. To właśnie ten moment, w którym motoryzacja pokazuje, że logika i rzeczywistość to dwa różne światy. Weźmy dla przykładu BMW X1 oraz BMW 3 Touring. Oba kosztują podobnie, oba mają podobne silniki, oba aspirują do bycia rodzinnymi, ale X1 ma mniej miejsca w bagażniku, gorsze wyciszenie i wyższe spalanie. Z kolei trójeczka w Touringu niższa, bardziej stabilna, oszczędniejsza i po prostu lepiej jeżdżąca. Więc co wybierają ludzie? Oczywiście X1, bo wygląda bardziej premium, czyli nie wygoda, tylko wizerunek. A jeśli chodzi o przestrzeń, to zróbmy sobie szybkie porównanie. Tym razem Volkswagen Tiguan 615 litrów bagażnika i Skoda Octavia Kombi 640 litrów. Więc SUV, większy samochód, ma mniej miejsca i do tego waży o 200 kg więcej? Czyli spala więcej, jest wolniejszy i droższy w utrzymaniu, ale za to wygląda potężnie. No i kwestia tej słynnej wygody wsiadania. Okej, jeśli masz 60 lat, problemy z kolanami i nie chcesz się schylać, rozumiem. Ale większość kierowców SUV-ów to nie seniorzy, tylko 30-40-latkowie, którzy po prostu to lubią, że czują się wyżsi od innych. To uczucie działa jak psychologiczny dopalacz. To nie komfort, to ego za kierownicą. A gdy już siedzisz w tym SUV-ie, to okazuje się, że zawieszenie nie jest takie miękkie jak w reklamach, bo wysoki samochód musi być twardszy, żeby nie bujał się na zakrętach. Więc w efekcie SUV-y często są mniej komfortowe niż zwykłe kombi, które mają niższy środek ciężkości i naturalnie lepiej tłumią nierówności. To trochę jak z butami. Możesz mieć duże, masywne, wojskowe trzewiki, ale po całym dniu i tak marzysz o lekkich sneakersach. Więc podsumowując, SUV nie daje Ci więcej przestrzeni, nie daje więcej komfortu, a często wręcz odwrotnie. Ale daje Ci coś, co dla większości ludzi jest ważniejsze niż wszystko inne. Poczucie statusu. Bo SUV nie jest kupowany rozumem. SUV to auto, które kupujesz, żeby inni widzieli, że możesz. Ale nie oceniajmy jeszcze, bo jest jeszcze jedna rzecz, która idealnie pokazuje absurd tego trendu. Bo nawet jeśli zaakceptujesz, że SUV pali więcej, jest cięższy, droższy i mniej praktyczny, to nadal zostaje temat, o którym producenci mówią jak najciszej. Ekologia. Według badań Międzynarodowej Agencji Energetycznej SUV-y odpowiadają za ponad 20% wzrostu emisji CO2 w sektorze motoryzacyjnym w ostatniej dekadzie. I nie, to nie są tylko amerykańskie potwory z V8-kami. Nawet europejskie kompaktowe SUV-y, takie jak Qashqai, Tucson czy Kodiaq, ważą średnio o 200-400 kg więcej niż ich odpowiedniki w wersji hatchback lub kombi. A fizyka jest bezlitosna. Im cięższe auto, tym wyższe spalanie. Przykład? Hyundai Tucson 1.6 TGDI z automatem. Spalanie około 8,5 litra na 100 km.
Ta sama technologia w i30 Kombi 6,2 litra. Różnica 2 litry. Niby niewiele, ale w skali roku to prawie 300 litrów i tysiące ton CO2, jeśli przeliczymy to na cały rynek. A teraz dodaj do tego masowe przejście na SUV-y elektryczne i nagle okazuje się, że nawet prąd nie rozwiązuje problemu, bo SUV elektryczny to bateria o pojemności 80-100 kWh, czyli 2 razy większa niż w małym elektryku. Więcej surowców, więcej energii na produkcję, większa masa. To jak próba ratowania środowiska poprzez noszenie stalowych butów. Niby idziesz w dobrą stronę, ale robisz to najciężej jak się da. A potem ludzie dziwią się, że ich EcoSUV pali 25 kWh na 100 km i zasięg spada zimą do 200 km. I teraz najlepsze. Producenci dokładnie wiedzą, że SUV-y nie mają sensu, ale sprzedają ich coraz więcej, bo marża na SUV jest znacznie wyższa. Czasem nawet o 20-30% w porównaniu do klasycznego modelu. Więc im bardziej świat próbuje być zielony, tym bardziej koncerny wciskają największe, najcięższe auta. To trochę jak dieta, na której jesz tylko sałatkę z boczkiem i majonezem. I tak oto dochodzimy do momentu, w którym SUV-y są wszędzie. Każdy producent musi mieć przynajmniej 3 w ofercie. Nawet marki sportowe, które kiedyś budowały auta z duszą, jak Porsche, Ferrari czy Lambo, dziś sprzedają SUV-y, bo tego chcą klienci. I w tym momencie pytanie nie brzmi już, czy SUV ma sens, tylko raczej, czy świat w ogóle jeszcze pamięta, jak wyglądał zdrowy rozsądek w motoryzacji. Wiecie, SUV-y to nie tylko typ samochodu, to symbol całej epoki. Epoki, w której emocje wygrały z rozsądkiem, a marketing wygrał z fizyką. Bo kupując SUV-a nie wybierasz auta. Wybierasz to, jak chcesz się czuć. Wysoko, bezpiecznie, pewnie. Nawet jeśli to tylko iluzja. I to działa, bo człowiek z natury nie kupuje tego, co potrzebuje, tylko to, co wydaje mu się, że go uszczęśliwi. Kiedyś symbolem statusu było BMW serii 7, dziś jest nim SUV. Tyle tylko, że SUV nie daje już tej wyjątkowości. Teraz to jest zwykła masuwa. Każdy może mieć swojego premium crossovera, nawet jeśli to tylko Qashqai z felgami 19 cali i chromem z Allegro. I wiecie co? To nie jest wina kierowców. To system, który ich do tego zmusił. Bo kiedy producenci wycofują kombi i sedany, kiedy reklamy wmawiają, że większe znaczy lepsze, to ludzie po prostu idą za tym, co widzą. A potem wszyscy stoją w korku, w identycznych, szarych SUV-ach, które spalają za dużo, zajmują za dużo miejsca i wyglądają jak kopie siebie nawzajem. To już nie jest motoryzacja. To fast food na 4 kołach. Ale jest światełko w tunelu, bo coraz więcej osób zaczyna się budzić i mówić: przecież ja nie potrzebuję SUV-a. Wolę auto, którym będzie mi się dobrze jeździło. Ludzie znów zaczynają doceniać sedany, hot hatche, kombi, czyli samochody, które realnie mają sens. I może właśnie stamtąd przyjdzie nowa nadzieja dla motoryzacji? Jeśli więc masz SUV-a, nie przejmuj się. Ale następnym razem, zanim kupisz nowe auto, zadaj sobie jedno pytanie. Czy naprawdę tego potrzebuję, czy tylko chcę wyglądać, jakbym potrzebował? Bo to pytanie potrafi zmienić więcej niż tylko spalanie. Potrafi zmienić sposób, w jaki myślimy o całej motoryzacji. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca. Jeśli się podobało, to łapka w górę i subik. I jeszcze pytanko. Czy Waszym zdaniem SUV-y to przyszłość, czy po prostu chwilowa moda? Do następnego. Hej!